Dzień dobry, witam w środę Państwa. Temat się sam przywołał, bo nawet kolega do mnie dzwonił, pisał właściwie w święta, że jego Niwona odmówiła gościom robienia kawy. A to jest Niwona, która kupiona była 2 miesiące temu, miesiąc temu była w reklamacji, że nie robi kawy, że zapycha się, że zaparzacz nie puszcza wody. Została naprawiona, pochodziła miesiąc i w święta oczywiście, no bo kiedy? Powiedziała koledze nie i kolega się wkurzył, rozkręcił, na podstawie mojego filmu któregoś wyczyścił i zadziałało. Więc ja wam pokażę, tylko pamiętajcie, że w okresie gwarancji robicie to na własną odpowiedzialność. Jeśli zostawicie ślady ingerencji, no to słusznie zresztą gwarant odmówi wam potem naprawy. Więc po gwarancji bawcie się ile chcecie, na gwarancji przemyślcie sprawę. Przemyślcie sprawę, bo tracicie gwarancję na cały ekspres, tak mi się przynajmniej wydaje. Słuchajcie, mam akurat taki przypadek. Pozdrawiam klientkę, jeśli ogląda, bo ten ekspres to jest więcej u mnie niż u niej w domu. Wymieniłem zaparzacz na nowy. Pochodził 2 miesiące i jest znowu ten problem. Słuchajcie, widać, że on jest nowy. No on jest trochę ubrudzony w kawie, no bo normalnie pracował. Włączę światło, może więcej zobaczycie. Wszystko tu jest ok. Pokażę wam, co w starszym i w ogóle, zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie widać. Spróbuję przybliżyć. Tu jest data produkcji zaparzacza. 17 stycznia 2023, więc to jest już z tego sortu nieszczęśliwego. I wiecie, ja widziałem pisma, jakie serwis Niwony przysyła do klientów. Tam jest o jonach sodu, nie będę go pokazywał, mam nawet to pismo. Tam jest o zbyt miękkiej wodzie i tak dalej. No słuchajcie, ale kiedyś tego problemu nie było. A jakby uzdatnianie wody w domach nie jest od wczoraj, więc gdzieś tu tkwi problem, ale wiem, co kolega zrobił na podstawie moich filmów. Pozdrawiam cię, nie będę wymieniał z imienia. I pomogło, więc ja wam to pokażę. Dzisiaj krótszy film, ale temat palący i widzę na grupie nawet naszej na Facebooku, do której was oczywiście zapraszam, link macie w opisie, że ten problem się non-stop pojawia. Żeby nic nie grzebać, bo jest na kanale, słuchajcie, film, w którym pokazuję, że można rozwiercić trochę tą głowicę albo podłożyć uszczelkę, ale to już jest ingerencja w sprzęt, który jest na gwarancji, więc no nie róbcie tego. Odkręcamy, dzisiaj śrubki wyglądają jak nowe. No to jest nowy zaparzacz, no, że on ma datę produkcji 2023 rok, to wiecie. To nie jest tak, że ta część jest produkowana na zamówienie, on gdzieś tam na magazynie leżał. Mam nadzieję, że mamy dosyć ostro. Ja właściwie to wam jeszcze bardziej przybliżę na ten zaparzacz, bo on tu gra główną rolę. Pilnuj much, jeszcze nie ma, ale już straszak stoi. Z tej strony mamy, tu mamy jedną. Dzisiaj o samym zaparzaczu nie wyjdzie. I te dwie, czyli z 2 stron po 2 wkręty. Jeszcze skrzypi, bo to jest świeżyzna. No i musimy rozebrać tutaj te części. Generalnie, jak taki zaparzacz jest wiekowy, to możemy wymienić albo te uszczelki, albo całą tą końcówkę. No ale dzisiaj chodzi tylko o to, żeby go udrożnić. Pokażę wam, jak to zrobić. Ten element jest wyciągany. Po prostu. W tej chwili jeszcze sobie należy odłączyć ten oto wężyk, co niniejszym uczynimy. Uważajcie, żeby tej końcówki nie połamać, żeby wężyka nie pociąć. Może ja sobie wezmę do tego inne narzędzie zbrodni. No jest to coś dziwnego, słuchajcie, z tymi zaparzaczami, ale ewidentnie problem jest. No i tak, jeszcze tutaj ten wkręt, nie wiem, czy dobrze wykręciłem, więc jeszcze mu... Aż za dobrze. I w tym momencie on się nam tak rozłazi. Zwróćcie sobie zawsze uwagę, zróbcie sobie zdjęcie, jak to potem musi być złożone, bo bardzo wiele osób, jak same grzebie w zaparzaczu, to tak rzeczywiście wygląda, jakby te pipki miały wejść w środek. One muszą się tu opierać. To musi być w miarę luźne. Tak to wygląda. No co, teraz to wystarczy rozszerzyć. Nie musicie całego zaparzacza rozbierać. Trzeba wydobyć tą głowicę. Też zapamiętajcie, jak ona była włożona, bo tutaj nie zgubcie też, to jest bardzo ważna rzecz. Często były o to pytania na grupie, często pytacie mnie. Spróbuję wam to jakoś do światła pokazać. Nie wiem, czy to widać. Tu jest taka gumka z dzióbkiem. Bez niej nie zaparzy się kawa. Najlepiej, jak ona by wam nie wypadła. Gdyby wam wypadła, pokażę wam tą sytuację. Bo ona może wam tu wypaść przy wyciąganiu. O, to jest ta gumka. Ona idzie tak, że tym, widzicie, tu taki kołnierz wystaje. Tym do frontu. Jak włożycie odwrotnie, to też nie będzie działać. Czyli jak mamy tutaj stronę, od której wyciągaliśmy głowicę, to tym liściem
no właściwie to jest tył zaparzacza, ale tym liściem do tej strony. Odwrotne włożenie tego spowoduje, że kawa będzie się lała po zaparzaczu. No i ona tu ma swoje miejsce, widzicie. Ona ma tu swoje miejsce. Walka ze światłem dzisiaj. I tak ma to być złożone. No i to jest wszystko. Oczywiście możecie go opłukać. I przechodzimy do głowicy. No co w głowicy? No w głowicy przede wszystkim musicie odkręcić sitko. Żeby odkręcić sitko, musicie mieć dobrego torksa. Widzicie, ja już tu walczyłem z tym tematem, pokazywałem wam tą sztuczkę, podkładałem tą uszczelkę. Nie wiem, czy ona jest za cienka, co tu nie zagrało, ale nie zadziałało. Zadziałało na 2 miesiące. Tu niby wszystko wygląda dobrze, sitko wygląda dobrze, a coś nie działa. Ale przede wszystkim, bo chodzi tu o film instruktażowy. Czyścicie to sitko, ono może wyglądać na czyste. Czyścimy. Ściągacie sobie, tutaj jest taka osłonka. O, to myjecie oczywiście, widzicie, tu jest już trochę kawy. Ściągacie uszczelkę, jeśli macie, to wymieniacie na nową. To jest praktycznie funkielnówka. No i teraz trzeba wykręcić, słuchajcie, głowicę. Tu widać, są 2 wkręty. Jedziemy z nimi. I drugi. Jeszcze nie wyszedł. I to, co zeznawał mi kolega, no nie uceluję, weź sobie ręczny śrubokręt. Kolega mi zeznawał, że też nie było tu syfu, nic się tu nie działo, a mimo wszystko po wyczyszczeniu, po zrobieniu tego, co dzisiaj oglądacie na filmie, zadziałało. I święta uratowane. Także nawet jak to wygląda czysto, to jeżeli tylko problem jest tu, no wiecie, tu można się już przyjrzeć, że tak do końca czysto nie jest na tym grzybku. Zasada działania tego ekspresu jest taka, że buduje się ciśnienie na wlocie do głowicy i to ciśnienie, ponieważ to jest tak w dół, o, to teraz mi będzie wypadać, może tak, to wchodzi w ten otwór. O, ten otwór, co widzicie tutaj pod spodem, gdzie ta ostrość była, to w to wchodzi ten grzybek. I ten grzybek pod wpływem ciśnienia musi się ugiąć do środka. I tu pojawia się problem właśnie, bo tu wpadnie trochę kawy i ten grzybek się blokuje. To jest głównie w tym problem. Czyścicie to, nic tu nie będziemy ucinać, bo to jest świeży zaparzacz. Czyścimy to. Oczywiście czyścimy głowicę od środka i od zewnątrz. No to taka kosmetyka, słuchajcie. Ale wiem z wielu już przypadków, że pomaga. Więc jeśli pomaga, to znaczy, że problem jest tu. Dobra, to mamy. Możemy się trochę odsunąć. Zaparzacz tu już czeka. Sitko. Wszystko tu trzeba wyczyścić, słuchajcie. To ma być czyściutkie. To mamy. Tutaj też wszystko ma być czyste. Zaczynamy to powoli tutaj do kupy składać. Jeszcze to. Jak już mamy to rozebrane, no to czyścimy dokładnie, tak? To nie rozwiązuje, słuchajcie, problemu, ale na pewno wam uratuje na jakiś czas. Kolega zeznaje, że ekspres jakby przestał się męczyć, że no wszystko zaczęło działać tak, jak działać powinno. Uszczelkę też czyścimy. No i co, słuchajcie? Tu wszystko wygląda dobrze. To co, składamy. Wejdzie wam to tylko w jeden sposób. Tak jak popatrzycie, są otwory. Tu mamy otwory, więc to wchodzi w ten sposób. Sprawdzamy, czy tu się grzybek pojawił. Widać, że już otwór jest zatkany, nie zapchany, oby. No i teraz trzeba, słuchajcie, wkręcić te wkręty z powrotem. Co nie będzie proste. Ucelować. Wiem, że nie widzicie, ale tu nie ma szans wam tego pokazać. Ostrożnie, żeby nie przesadzić. Oczywiście zrzucił śrubkę, ale już odłowiona. Chyba nawet zaraz przyniosę ten ekspres właśnie klientki. Spróbujemy go odpalić. Bo czemu nie?
No i to mamy wkręcone, słuchajcie. Śmieje się do nas buźka z noskiem. Dobra, składamy sitko. Czy sitko jest przezroczyste? Znaczy przezroczyste, czy jest prześwit? Jest. Tutaj to nie będziecie pewnie tego widzieć, bo się odbija światło. No to co? Kolejność. Uszczelka. Można ją przy okazji odświeżyć. Bo czemu nie? Teraz zakładamy tą osłonkę. I teraz zakładamy sitko. I wkręcamy. Pytanie, na ile czasu to pomoże? No ale jest ten problem z niwonami znany. Bo nie tylko kolega mi o tym zeznawał, trafiają do mnie takie niwony. No i trzeba sobie z tym radzić. Bałagan się zrobił. No i teraz składamy. Łatwo rozpoznać jak, bo ten wężyk musi wejść tu. Więc ta głowica wchodzi tylko i wyłącznie w ten sposób. Pilnujemy, przypominam, tych dwóch ząbków. No i wkładamy głowicę. No tutaj też rozdziawiamy japę zaparzacza. Nie ma innej drogi. Pilnujemy tej gumki u góry. Pamiętajcie o niej. Tu się wszystko musi zgodzić. A się zgodzić nie chce. O. Gumka na swoim miejscu. Czekajcie, odjadę trochę, bo jest za blisko. Gumka jest na swoim miejscu. Oczywiście nie zapomnijcie o tym wężyku. Bo kawa będzie lecieć nim. A jak będzie lecieć nim, to jak go nie wypniemy, to będzie lecieć na dół. Ciskamy. Dziada. Dobrze go tu włóżcie, żeby nie zeskoczył. Siedzi. Nie zapomnijcie, bo bez tego wodzika kawa się nie zaparzy. Musimy go tu ucelować. Poczekajcie, bo nie widzę, gdzie on był. Nie tu. Tu musi wejść. O. Siedzi. Gdzie on pracuje podczas pracy zaparzacza. No i oczywiście zdarzyło mi się, słuchajcie, nie odpalajcie nieskręconego zaparzacza, bo tu idą dosyć duże naprężenia. I te naprężenia mogą tutaj narobić szkód. Dobra, słuchajcie, kręcimy, odwracamy sytuację. No weź. Zmiana bitu. Wyczuciem, żeby nie poprzekręcać. No i nie trafi. Dobra. I druga strona. Jedna i druga. No i mamy to, słuchajcie. Tak wygląda złożony ponownie zaparzacz. Przypominam, to nie może wam wpaść do środka. Tu jest jeszcze niedokręcona śrubka, bo wystaje. I jest ok. Poczekajcie chwilę, ogarnę tu, pójdę po ekspres. Zmiana widoku. I słuchajcie, to też pamiętam, że klientka ma uzdatnioną wodę. Jakoś tam w domu. No ale w zbiorniku jest też filtr, co jeszcze ją zmiękcza. Natomiast w piśmie, które dostał kolega, jest, żeby używać filtrów, więc no... Dziwne to są sprawy, dziwne to są jakieś... No dla mnie to jest dziwne po prostu. Dziwnie to w ogóle wszystko brzmi. Moi rodzice używają Nivony, którą ja sam używałem ze 4 lata, słuchajcie. To jest ten model taki z tym ekranem zintegrowanym 8, ileś, nie pamiętam. Ja w tym ekspresie, jak go dawałem rodzicom, wymieniłem zawór drenażu, to też już jest z dobre 4 lata albo lepiej. I ostatnio, pamiętam, w grudniu przed świętami czyściłem im tylko przekładnię, bo zaczęła skrzypieć. Wyjąłem wszystkie te trybiki, to widzieliście wielokrotnie i wysmarowałem, złożyłem i chodzi super, więc nie ma żadnych takich problemów w tych starych Nivonach, w tych nowych się pojawiły. No dobra, zobaczmy. Zaparzacz włożony, woda do ekspresu. Niech się dzieje. Gaszę lampę, bo i tak na białym ekspresie jest widno. Co, myślicie, że zadziała? Bo ja nie wierzę w to, że ona zadziała. Ale może mnie zdziwi.
Czekamy. Mam drugą taką niwonę, która tak często do mnie wraca. Lata temu miałem taką niwonę. Cuda się działy, słuchajcie. Nie doszliśmy z klientem, o co tam chodziło. Po prostu cuda się działy. Stoi na kablu. Pomogło. Tylko teraz pytanie, na ile to pomoże? Wszystko stoi. Bo ten ekspres tak podziała miesiąc, potem u mnie stoi. Podziała miesiąc i to wiecie, no to w kotka i myszkę się można tak bawić. Mnie się już stare sitka do zaparzaczy Niwona skończyły, bo to pomagało. Dobra, jakaś kawa by się przydała, bo to wiecie, to, że on się przepłukał, to jest połowa sukcesu. Ale ja wam jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałem. Ja ten zaparzacz sprawdzałem. Ja odpalałem ten ekspres, tylko że jakoś w zeszłym tygodniu bodajże on się nawet nie płukał. No dobra, no nie ma co się tutaj zastanawiać. Kawa na maksa. I robimy. No i teraz się okaże, słuchajcie. Jest nadzieja. Słyszeliście, on się nie pręży. Nic się tu takiego nie dzieje. Pierwszy taki objaw tego, że się przypycha ta głowica, to jest, że zaparzacz się zaczyna tak strasznie prężyć. On jeszcze działa, ale przy zaparzaniu słychać takie straszliwe prężenie. Dziwny dźwięk tu słyszę. Zaraz sprawdzimy, jak wyglądają fusy. Do tego może chociaż połowę światła damy. No kawa, jak widzicie, się pięknie zaparzyła. Sprawdźmy to. No fusy, jak na pierwszą kawę. Widzicie, jako tako wyglądają. Wylewkę trzeba odepchać. Dużo tej kawy tu nasypałem. No to spróbujmy, no bo to wiecie. Jedna kawa wiosny nie czyni. Dosyp ziaren, czyli masz czujnik. No ale są ziarna. O co chodzi? Może drugiego czujnika nie zasłania. O, od razu lepiej. To może teraz espresso, jak mawiają niektórzy. Mocne. No i teraz wiecie, na czym polega problem. Ja tych kaw zrobię 20 i to będzie działać. I klientka go odbierze i do mnie wróci, bo to jest nie pierwszy taki przypadek. Problem polega na tym, że no podejrzewamy zaparzacz. Ale ten problem się powtarza. I to jest takie, wiecie, zabawa w kotka i myszkę. U mnie działa, u klientki też miesiąc podziała i przestanie. A każde takie, wiecie, no to też nie na tym polega, żebym ja przez rok 12 razy prosił klientkę, żeby przychodziła do mnie z tym ekspresem i tak się będziemy bawić, nie? Tyle w tym temacie, słuchajcie. Jest jakiś problem z tymi niwonami. Jest jakiś problem z niwonami i z miękką wodą. Będę się tego trzymał. Raportujecie mi wy. Ja też rozmawiam z różnymi osobami, z różnymi serwisantami. Takowy problem jest. W ten sposób możecie go rozwiązać. Czy na stałe? Raczej nie, ale jak macie ekspres na gwarancji, oddawajcie go na gwarancji. Tylko wiecie, no, na przykładzie kolegi. Po miesiącu się zepsuł od kupna, podziałał 1,5 miesiąca, znowu się zepsuł. Ten ekspres trzeba wysyłać. Kawy nie ma. Tyle, moi mili, dzisiaj krótko. Przypominam o kawach. Czerwona, 60% arabika, 40% robusta. Kawa zbalansowana, mocna, dosyć kofeinowo. Napisz maila. Dostaniesz wszelkie informacje na temat wszystkich tych kaw. Mocna dzida, 90% robusty, 10% arabiki. Siekiera, ale ci, którzy już sobie ją zamówili, bardzo sobie ją chwalą. Tylko to jest kawa dosyć mocna. 90% robusty. Wszystkie te kawy zawaliły się, to po pierwsze. Wszystkie te kawy nie są kwaśne. Ja nie toleruję kwaśnej kawy, powtarzam to zawsze. I zielona to taka najdelikatniejsza. 85% arabiki, 15% robusty, żeby właśnie kwasowość arabiki zbalansować. Mail
kawa@coffeedoctor.pl. Napiszcie, dostaniecie zwrotkę, jak ją zamówić. Sklepu internetowego jeszcze nie prowadzę. Przypominam o wspieraniu kanału. Najwyższy poziom wspierania gwarantuje Wam dostęp do serwera Discord, na którym możecie zobaczyć moją pracę. Zapraszam, wszystko jest w opisie. O grupie na Facebooku już mówiłem, także jeśli się podobało, daj lajka, daj subskrypcję. 67 bodajże procent z Was nie subskrybuje kanału, a ogląda. Dla mnie to będzie podziękówka taka. No i tyle. Słuchajcie, miłej środy. Widzimy się na filmie w sobotę, na live w poniedziałek. W tym tygodniu z wiadomych względów live'a nie było. Mówił do Was Bartek. Trzymajcie się. Kanał Coffee Doctor. Cześć.